Witam, mam na imię Hubert. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak wybudować moje centrum dowodzenia, a zarazem stanowisko pod ukośnicę. W tym oto odcinku, a także pewnie w następnym, pokażę Wam, jak zagospodaruję tą oto ścianę. Nie będę Wam opisywał wymiarów całej mojej konstrukcji, bo to nie ma sensu. Wszystko będzie budowane pod mój wzrost. Ja jestem dość wysoki, blaty wysokie na 80-90 to ciągle dla mnie za mało. Ja potrzebuję coś na moim poziomie, tak aby pracowało mi się wygodnie. Radziłbym Wam zrobić to samo, sprawdzić na jakiej wysokości Wam się swobodnie pracuje, abyście się później nie męczyli i nie narzekali, tak? Zanim zabierzecie się za budowanie, radziłbym oczywiście Wam wszystko zmierzyć, z jakich materiałów będziecie budować. Grubość łaty, grubość belek, grubość płyt. Następnie usiąść, wszystko zmierzyć. Ważne, zmierzyć, ile chcecie poświęcić miejsca na to wszystko, odjąć oczywiście, zmierzyć ile także potrzebuje Wasza ukośnica, tak aby swobodnie Wam się pracowało. Ja tego nie zmierzyłem ostatnim razem, potem narzekałem. Dobrze, jak to będzie wizualnie wyglądało? Wizualnie będzie wyglądało to tak, że wszystko będzie zamknięte, chodzi, że nie będzie żadnych miejsc otwartych, chcę mieć wszystko pozamykane w szufladach, w szafkach, w półeczkach, tak. Na koniec, jak wszystko zostanie już postawione, rozmieszczę sobie światła, tak aby było mi wszystko ładnie, wygodnie i dobrze funkcjonowało. To tyle, jeśli chodzi o teorię. Czas zobaczyć do pracy. Tak więc na samym początku wszystko przecinamy na odpowiednią długość, tak aby wszystko pasowało. Następnie wszystko za pomocą kleju i wkrętów. Wszystko łączymy w całość. Ja użyłem jeszcze materiałów z poprzedniej ramy konstrukcji, którą miałem, tak aby materiały się nie zmarnowały. To jest akurat szkielet wewnętrzny, a zewnętrzny jest zbudowany z nowych materiałów. Nogi były łączone normalnie, a zewnętrzna ramka będzie mocowana na klej, a także za pomocą właśnie przyrządu do niewidocznych połączeń, tak aby nie było widocznych wkrętów na samym przodzie tej całej konstrukcji, tak żeby wszystko ładnie wyglądało estetycznie. Dwa gotowe szkielety łączymy w całość ramką, stolikiem pod ukośnicę. Także wykorzystuję materiały z poprzedniej realizacji. Nic się nie marnuje.
Na każdej z deseczek za pomocą znacznika robię linię tak, abym mógł wszystkie prowadnice umieścić w tym samym miejscu, tak aby można było później łatwo rozmieścić szuflady. No to przyszedł czas teraz na montowanie szuflad. Niby to takie proste na filmach, no ale zmarnowałem pomimo to około jakichś 2 godzin. Najgorszym był pierwszy rząd, a następnie robiłem wszystko już pod poziom. Drugi rząd poszedł raz, dwa, także nie było problemów. Szuflady to są nic innego jak szuflady zbiórka, które otrzymałem za darmo, także fajnie było je wykorzystać. Jestem z tego bardzo zadowolony, że nie musiałem ich robić od samego początku, no bo zaoszczędziło to mi czasu, no a także no i materiału. Pora na zbudowanie kilku szuflad z palet pod blatami. Do tego posłużyły mi deski z palet, a także nowy nabytek, czyli łączniki narożnikowe, solidne wykonanie, ładnie wyglądają, ale z tego co widzę i przetestowałem, to nadają się chyba do większych elementów. Przetestowałem, sprawdziłem, nadają się, na pewno będę je używał w przyszłości, tylko do większych oczywiście elementów.
No i teraz chyba najlepsza część pracy, czyli tu w sumie będzie efekt widoczny, przycinanie frontów. Dość dużo się stresowałem, ponieważ miałem tylko jedną płytę. Płyta nie jest jakiejś dobrej jakości, miała po przecięciu miała dość dużo ubytków. Przycięło się elegancko, mierzyłem dość długo. No wiadomo, no, przemyślane były akurat te przycięcia. Cięcie na raty, przymierzanie, czy wszystko ok. Na szczęście wszystko się udało. Nie musiałem dokonywać żadnych płyt. Ubytki zostały poklejone i uzupełnione trocinami z klejem. Także myślę, że wszystko się ładnie udało. Za pomocą kawałka płyty zrobiłem sobie szablon pod uchwyty. Zaznaczyłem sobie tylko na froncie środek, przyłożyłem szablon, wywierciłem dwa otwory i przykręciłem uchwyt. I tak przy każdym froncie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że do tej pory Wam wszystko się spodobało. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, dajcie to w komentarzu. Myślę, że druga część także będzie interesująca. Chętnie Was zapraszam. Myślę, że będzie to w najbliższych tygodniu lub max 2. To tyle. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka i subskrybujcie. Dzięki wielkie, pozdrawiam, trzymajcie się.